Cześć, witajcie moi kochani. Nadajemy ze studia 4.0 w Krakowie. Jest ze mną Ola Dobek. Cześć. Dziś pokażę Wam jeden z moich ulubionych setupów fineartowych, czyli oświetlenie z jedną lampą błyskową. Będziemy działać na Glare One Vega 400. Pokażę Wam, jak za pomocą jednej lampy zrobić naprawdę spektakularne efekty fineartowe. Później będziemy sobie to oświetlenie modyfikować i zobaczycie, jakie efekty powstaną. Mamy tutaj taką już świąteczną stylizację, więc oświetlenie to będziecie mogli wykorzystywać w fotografii ciążowej, fotografii dziecięcej, w różnych fotografiach właśnie takich bardziej fineartowych. Na pewno Wam się przyda, więc zostańcie ze mną i zobaczcie, jakie efekty powstały z naszej pracy. Działamy dzisiaj na aparacie Sony A7R III z obiektywem Voigtlandera 90 mm z światłem 2.8 z serii APO. APO charakteryzuje się tym, że to są obiektywy, które przekładają pełną rozdzielczość matrycy, czyli są bardzo ostre i bardzo mają dużą szczegółowość. Zobaczycie zresztą, jak to wypadnie u nas na zdjęciach. Jest to obiektyw manualny, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia, a warto, naprawdę warto zainteresować się tą serią i innymi obiektywami, dlatego że dają one jakby inny look w zależności od tego, z czym pracujecie i dają bardzo dużo frajdy z fotografowania. Lampa, tak jak wspominałem, Glare One Vega 400. Bardzo dobrze trzyma temperaturę barwową. Można nią śmiało robić sesje lookbookowe. Mam do niej nadajnik z Glare One'a, bardzo prosty w obsłudze. No i możemy sobie przejść do fotografowania. Będę działał na kablach Tater Toolsa, czyli na tych pomarańczowych kabelkach. Nie kupujcie czarnych. I będziemy sobie zrzucać zdjęcia na podgląd. Mam oczywiście kolor checkera z firmy Calibrate, żebym miał pewność, że kolorystyka, którą widzę w rzeczywistości, będzie poprawna. Zrobimy sobie sesję fineartowo-świąteczną. Jest taki tutaj look świąteczny, więc myślę, że efekty Wam się spodobają. Pierwsze co, zawsze jak zaczynam fotografować, zaczynam od przesłony. Dlatego, że to ona decyduje głównie o tym, jaki charakter ma dane zdjęcie. Będziemy pracować z błyskiem, więc czas w cudzysłowie jest nieważny, a teoretycznie jest ważny, dlatego że jest coś takiego jak czas synchronizacji migawki z lampą błyskową. Tutaj mamy jedną 160, jedną 200 sekundy, ale taki bezpieczny czas to jest 1/125 sekundy. Macie pewność, że aparat poprawnie zarejestruje błysk. Ja ustawiłem sobie przysłonę 5:6. Pierwsze co robię, ISO oczywiście 100, balans bieli, tak jak producent podaje lamp błyskowych 5500 kelwinów, tu mamy ISO 100. Balans bieli 5500 kelwinów, dlatego że wiem, że lampa błyskowa błyska mniej więcej z taką temperaturą, tam pewnie odchyły plus minus 100-200 kelwinów. Całe światło zastane, ważne jest, żeby było odcięte, więc pierwsze co sobie robię zdjęcie. I sprawdzam, czy to światło zastane jest odcięte. Zobaczcie sobie tutaj na monitorze, mamy jedną wielką czarną plamę, czyli świadczy to o tym, że światło, to które mamy zastane, jest odcięte. Teraz dopiero włączamy sobie lampę błyskową. Tutaj mamy światło modelujące. Podejdź sobie ona troszkę do przodu, dobra, za bardzo. Świetnie. I teraz dopiero przechodzimy sobie do fotografowania. Zrobimy sobie pierwsze ustawienie, czyli lampę błyskową mam ustawione w skali od 4:9:6 i zobaczmy sobie, jak nam rejestruje. Dobra, mamy zdjęcie, które widzicie tutaj na wyświetlaczu. I teraz tak, sprawdzam sobie, jak widzicie, ostrość jest niesamowita. To jest tylko jedno źródło światła, bardzo miękkie, dlatego że używamy parasola 160 cm z nałożoną dyfuzją. W środku parasol jest biały, co jest również istotne, żeby było jak najbardziej miękkie światło. Sprawdzam sobie jedną bardzo ważną rzecz, to jest histogram.
Histogram pokazuje nam, że wszystko jest zarejestrowane poprawnie, ale troszeczkę damy lampę, żeby nam doświetlił więcej tła. Także lampę troszkę skierujemy sobie w stronę tła, żebyśmy mieli więcej na niej światła i będziemy mieć bardzo fajny obrazek. Tutaj mamy ostrzeżenia o ekspozycji, wszystko jest ok. I możemy sobie działać. Ja nigdy nie ustawiam lampy błyskowej pod kątem 30-45 stopni, dlatego że w zależności od tego, jak modelka zmieni swoją pozę, to tak zmienia Wam się ten kąt ustawienia oświetlenia. Dlatego nie podchodzę nigdy do fotografii w sposób matematyczny, ale bardziej intuicyjny. To, co widzę, to tak sobie nanoszę te poprawki, żeby mieć obraz taki, jaki ja bym sobie tego życzył. Delikatny ton, twarz delikatny ton. Troszkę o tak. Świetnie. O tak, 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 tak. Jeszcze sekunda, delikatnie do tyłu. Dobra, świetnie. Zobaczcie, jakie mięciuteńkie światło jest, jakie piękne światło rembrandtowskie. Tworzy się trójkącik piękny na policzku. Jedna lampa użyta do tego setupu. Wystarczy duży parasol, im większy, tym bardziej miękko, bardzo blisko ułożone modelki. Mamy naprawdę świetne efekty. To jest dla mnie ustawienie fineartowe, czyli bardziej od tyłu, tak żeby światło się ślizgało, przechodziło bardzo delikatnie po modelce, żebyśmy uzyskali bardzo mięciutkie światełko. Dobra, zrobimy zbliżenia jeszcze. Świetnie. Zobaczcie, nawet jak Ola jest przodem do mnie, to przepięknie to światło się ślizga i przechodzi na drugą stronę, gdzie powoduje bardzo fajne cienie. Bardzo mięciutkie. Jedno źródło światła. Super. Myślę, że z tego wybierzemy sobie kilka bardzo fajnych zdjęć. Bardzo fajnie faktura swetra gra, dlatego że światło idzie bardziej z boku, wszystko mamy bardzo ładnie podkreślone. I tutaj w całej postaci tło jest bardzo fajnie zielonkawe, czyli idealnie pasujące nam do czerwieni, którą mamy na zdjęciu. Zrobimy sobie oczywiście zdjęcie teraz z color checkerem, żebyśmy mogli stworzyć sobie profil dla tej scenki naszego aparatu. Ładny uśmiech. Troszkę przekręć go, żeby był o tak. Jeszcze raz.
Jeszcze minimalnie go o tak. Żeby był delikatnie w stronę światła. Super. Mamy zrobiony profil. Profil dla aparatu po to, żebyśmy mieli barwy takie, jak mamy w rzeczywistości. To, co możemy zrobić tutaj jeszcze, żeby zmodyfikować sobie ten setupik, to oczywiście dodać albo blendę z drugiej strony, żeby delikatnie wypełniła nam cienie, albo ja mam takiej własnej roboty V-Flat, czyli z jednej strony jest czarny, żeby pogłębić cienie i pokażę Wam przy pogłębionych cieniach i pokażę Wam przy rozjaśnionych cieniach. Czyli najpierw sobie zróbmy bardziej mrocznie. O tak. I zrobimy sobie zdjęcie. Czyli mamy czarny V-Flat ustawiony do Oni, żeby światło, które nam się odbija, odbiło się i dało ciemniejszy zafarb z drugiej strony. Jest to bardzo często stosowana jakby metoda w fotografii, czyli ustawianie właśnie zastawek czy tam V-Flatów. Super. Świetnie. Jeszcze sekundka. Sobie trochę rozwinę. Dobra. Uwaga. Świetnie. No, te cienie są troszeczkę mocniejsze. Minimalnie są mocniejsze. A teraz ustawmy sobie białą stroną, żebyśmy mieli bardziej łagodne światło. I jeszcze raz zrobimy sobie dla porównania troszkę do tyłu. O, tak, świetnie. Mamy dużo bardziej wypełnione te cienie z drugiej strony. Kwestia tego, co komu się podoba. Ja tam wolę pierwszy setup, czyli z jedną lampą, dlatego że on jest bardziej klimatyczny. Ale kwestia tego, co wam się podoba. Każdy z tych trzech jakby ustawień jest poprawny. Dobra. Mamy 3 setupiki z jednej lampy, czyli jedno światło główne zmodyfikowane. Widzicie, że tutaj jest bardzo miękko już, ale nadal tylko jedno światło i V-Flat. Tutaj nam jakieś bliki wpadły. Było za daleko, mamy tutaj światło wypełniające, żeby można było filmować. Te mi się bardziej takie mroczne troszkę podobają, więc pokażę wam wszystkie, ale pewnie do retuszu pójdzie któreś z tych pierwszych.
Tak, kochani, mam nadzieję, że Wam się podobał ten setup. Tak jak mówię, fotografia ciążowa, fotografia dziecięca, fotografia świąteczna, fotografia ludzi, przede wszystkim fotografia fineartowa. To Wam jedna lampa z dużym parasolem załatwi Wam całą sprawę. Ewentualnie jakaś blenda biała, blenda czarna, duża, bifla, no i oczywiście model. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.